Polska działka na Pacyfiku. Witajcie na kanale. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia filmów i polecenia kanału znajomemu. Jak pisze Pesmania, polskie działki na Pacyfiku i Atlantyku. Intercent Metal Joint Organization OIM to międzynarodowe konsorcjum powołane w celu prowadzenia oceny i eksploatacji polimetalicznych konkrecji w strefie Clarion-Clipperton CCZ na północno-wschodnim Pacyfiku. Na wstępie należy wyjaśnić, że konkrecje polimetaliczne, zwane także bryłami manganu, skalne na dnie morskim utworzone z koncentrycznych warstw wodorotlenków żelaza i manganu wokół rdzenia, ponieważ konkrecje te można znaleźć w ogromnych ilościach zawierających cenne metale złoża zostały zidentyfikowane jako potencjalne duże korzyści ekonomiczne. Intercemental to instytucja międzynarodowa zrzeszająca kraje Bułgarię, Czechy, Słowację, Rosję, Kubę oraz Polskę, które wspólnie sprawują pieczę nad wydzieloną częścią terenu na dnie Oceanu Spokojnego. W miejscu tym znajdują się konkrecje manganowe złoża polimetaliczne, których zasoby stanowią przyszłościowe źródło surowców metalicznych potrzebnych w przemyśle. Spółka zajmuje się nie tylko wydobyciem konkrecji, ale też badaniami dotyczącymi rozwoju górnictwa morskiego, obecnie wysoko specjalizowanej gałęzi tej branży, a także wpływu tegoż górnictwa na środowisko naturalne oczywiście. Natomiast 27 grudnia 2016 roku o godzinie 10:15 Many.pl wypuściła artykuł również dotyczący na ten temat. Polska może zgarnąć miliardy z dna oceanu. Czy PL pierwszy raz nam się opłaci? Około 75 tysięcy km2 nie należąca do Polski działka na Pacyfiku. Co prawda od prawie 30 lat naukowcy nie znaleźli metody, jak wydobyć skryte tam surowce, ale gdy już im się to uda, Polska może zgarnąć nawet 130 miliardów dolarów. A jak przekonują eksperci, ten moment jest już coraz bliżej, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest około 520 miliardów złotych, czyli tak jakby wszystkie wydatki w budżecie na 2021 rok, które wynosiły 523,4 miliarda złotych. Czyli po prostu mniej więcej tyle by bez tych 3,4 miliarda złotych to by były wszystkie wydatki budżetu na rok 2021. Oczywiście jeszcze po nowelizacji, bo przed nowelizacją było to 486,7 miliarda. Ale wracamy do złóż na Pacyfiku. Około 70 tysięcy km2 nie należąca do Polski działka Pacyfiku. Co prawda od prawie 30 lat naukowcy nie znaleźli metody, jak wydobyć skryte tam surowce, ale gdy już się to uda, Polska może zgarnąć nawet 130 miliardów dolarów. A jak przekonują eksperci, przełom jest coraz bliżej do 2022 roku, czyli do obecnego roku. Polacy szykują jeszcze 2 ekspedycje w głąb oceanu, ale przełom może nastąpić jeszcze szybciej, bo już w przyszłym roku niestety na ten temat nie słyszałem, czy były te wyprawy 2. Ale tak tu piszę. O działce, która jest częścią międzynarodowej strefy, przypomina, bo sprawa nie jest nowa. Nasz kraj jest właścicielem działki od 1997 roku. Prac eksploatacyjnych nie prowadzimy jednak sami, ale w organizacji, która nazywa się Intercent Metal. Pozostali członkowie, tak już wspominałem, Rosja, Kuba, Czechy, Słowacja i Bułgaria. Dobór nieprzypadkowy, wszystko to kraje dawnego bloku wschodniego, które otrzymały oceaniczne tereny po spadku po Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i zarządzają nimi do dziś. Przy czym kluczową funkcję pełni właśnie polska siedziba Intercent Metal jest w Szczecinie, a jej szefem jest również Polak, dr Tomasz Abramowski. Wyjątkowo więc bliskie kontakty ze Związkiem Radzieckim w PRL i członkowie w WPG mogą się naszemu krajowi opłacić. Akurat w tej kwestii, bo ogólnie wiadomo, że nam się nie opłaciła komuna. I chyba każdy, kto żył w tamtych czasach, o tym wie, że to nie było opłacalne. Według różnych szacunków działka o powierzchni 1/4 naszego kraju, a właściwie to, co znajduje się na jej dnie, może być warte od 400 do nawet 130 miliardów dolarów. Czyli od 160 miliardów do nawet 520 złotych.
miliardów złotych oczywiście. Znajduje się na Pacyfiku, około 1000 mil na zachód od wybrzeżu Meksyku. Tutaj macie zresztą mapkę. Surowców wciąż jednak nie można wydobywać. Tu potrzebna jest zgoda Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, która wciąż nie ma jeszcze ustalonych jasnych regulacji prawnych i procedur dotyczących wydobycia z dna morskiego. Eksperci szacują, że takie mogą pojawić się już w przyszłym roku. Chodzi o to, żeby nowe surowce nie weszły zbyt gwałtownie na rynek, bo diametralnie mogłyby zmienić warunki handlowe i ceny poszczególnych metali. Z kolei szef Interocean Metal, dr Tomasz Abramowski, przyznaje tygodnikowi, że organizacja stara się o przedłużenie kontraktu na badania dna w tym rejonie na 5 lat. W tym czasie planuje 2 ekspedycje w głąb oceanu. Nadal czekamy na przepisy ISA, która jasno określi, na jakich zasadach państwa będą mogły rozpocząć eksploatację. Bez nich nie zdziałamy, dodaje Abramowski. Polska chce wykorzystać koniunkturę nie tylko na Pacyfiku. Gdy dojdzie do wydobycia w strefie, a więc i w polskiej działce zaczną się targi dotyczące tego, kto ile zarobi, a zyski będą dzielone pośród wszystkich członków Interocean Metalu. A w jaki sposób to ma być ustalone później? Polska jednak od wielu lat wyczuwa koniunkturę, choćby dlatego kształci w tym kierunku studentów. Jak przypomina wprost, w 2011 roku na Akademii Morskiej w Szczecinie otwarto kierunek górnictwo morskie. Nawiązano też przy tym współpracę z krakowską AGH. Wielki plan zakończył się jednak fiaskiem. Skończyło się na tym, że studenci nawigacji otrzymali możliwość wyboru specjalizacji górnictwo morskie. W tym roku Akademia Morska wypuściła pierwszych takich absolwentów. Wykształcenie w tym kierunku zdobyło 22 studentów. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Być może właśnie oni wezmą się za wydobycie m.in. na Pacyfiku, ale nie tylko bogate złoża odkryto również w bliskiej sferze przybieżnej Polski. Tu łatwiej oczywiście o uzyskanie zgód i pozwoleń, bo kraj nadmorski ma szeroką autonomię do 12 mil morskich od brzegu, a wiele od powiedzenia ma w obrębie 200 mil, czyli tzw. wewnętrznej strefy ekonomicznej. Udało się udokumentować, że na tym obszarze są bardzo duże złoża konkrecji polimetalicznych, z których można wyodrębnić m.in. żelazo czy nikiel, mówi wprost profesor Szmałek. Teraz będzie można rozpocząć przygotowanie do wydobycia na poziomie około 3 milionów ton korekcji rocznie. To bardzo znacząca wielkość, która może być źródłem ogromnych przychodów. Ekspert zaznacza, że jest jeden warunek. Koszt wydobycia i przyrobki będą na tyle niski, a cena na tyle wysoka, że będzie to ekonomicznie opłacalne, twierdzi. Kiedy to nastąpi, jego zdaniem w przypadku siarczków polimetalicznych, z których da się wyodrębnić np. miedź, może to być już perspektywa 5-10 lat, a jeśli chodzi o konkurencje polimetaliczne czy na skorupienia kobaltowe 10-20 lat. O działce na Pacyfiku nawet napisał National Geographic Polska. Pod tytułem Polska działka na dnie Pacyfiku. Polska przystąpiła do Interocean Metal jeszcze za czasów PRL, gdy istniała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli RWPG. Część członków RWPG zrezygnowała z udziału w tym oceanicznym przedsięwzięciu i na placu boju. Pozostały Bułgaria, Czechy, Kuba, Rosja, Słowacja i my. Latem tego roku zakończył się rejs geologów badających zasoby terenu, który może eksploatować Polska. W swoich działaniach skupili się na bloku wydobywczym o powierzchni około 5,4 tysiąca km². Stwierdzili, że każdy metr kwadratowy tego terenu pokryty jest ponad 13 kg naturalnie powstających grudek rud metali, które zawierają aż 33% metali. Jednak, jak poinformował na konferencji prasowej wiceminister środowiska, jednocześnie główny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, choć złoża te mają obecnie wartość około 40 miliardów dolarów i ich wydobycie jest wciąż nieopłacalne. Po pierwsze, występują w dużych głębokościach, od 3800 metrów do 5,5 i dlatego na razie prowadzone są jedynie testy. Po drugie, kruszeniu się zasobów kopalnych na lądzie i wzroście cen metali, które będzie można je w przyszłości wydobywać z ryzykiem. Oczywiście z większym ryzykiem, jak widzicie, oczywiście National Geographic twierdzi, że to jest nieopłacalne, natomiast pan profesor twierdzi, że to jest opłacalne. Czy jest, czy nie jest, to się okaże za kilka lat. Ale miejmy nadzieję, że jest. Jeśli tak, to Polska na tym skorzysta. W końcu te 520 miliardów złotych to jest ponad 1/3 długu publicznego Polski. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć.